Kongo belgijskie, rok 1928. Wódz Bangombe z regionu Wamba właśnie przejął kontrolę nad organizacją, która sieje terror w całej okolicy. Aby utrzymać swoją władzę, musi zrobić tylko jedną rzecz. Musi kogoś zabić. I wybiera swoją żonę. Nie robi tego, bo ktoś go do tego zmusza. Robi to dlatego, bo takie zasady panują wśród organizacji. Egzekucja kogoś obcego nic nie znaczy, a poświęcenie kogoś z własnego domu to dowód lojalności, którego w tej organizacji wymaga się od każdego. Zakon 9 kątów. W 2020 roku Ethan Meltzer, żołnierz Armii Stanów Zjednoczonych, planuje zasadzkę na własny oddział chwilę przed wysłaniem go do Turcji. Według Departamentu Sprawiedliwości USA Meltzer był zafascynowany ideologią neonazistowską. Interesowała go supremacja białej rasy i, co interesujące i być może nietypowe, dżihad. Mogłoby wydawać się, że nic tutaj nie ma sensu, ale w ramach systemu organizacji, do której aspirował mężczyzna, miało to sens, ponieważ taki czyn mógłby zostać zinterpretowany jako calling, czyli rytualny akt przekroczenia granicy, po którym nie ma już powrotu. W taki sposób adept może udowodnić swoją gotowość, aby dołączyć do zakonu 9 kątów. Do zasadzki jeszcze wrócimy, ale najpierw warto zastanowić się, czym właściwie jest ta organizacja. Ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się aż do lat 70., do Wielkiej Brytanii i do człowieka, który nazywał się Anton Long. Anton Long to nie jest jego prawdziwe imię i nazwisko. Wielu badaczy uważa, że Anton Long to tak naprawdę David Mamet, który w latach 70. jest młodym neonazistą aktywnym w brytyjskiej skrajnej prawicy, który na pewnym etapie swojego życia postanawia założyć swoją własną organizację. Order of the Nine Angles. Ona nie działa jak klasyczna organizacja z centralnym zarządem i listą członków. To raczej rozproszony ruch tekstów, praktyk, samotnych adeptów i małych komórek nazywanych neksjonami. Każdy może pobrać pisma i stosować je samodzielnie. Żadna komórka nie odpowiada przed inną. Każdy odpowiada tylko przed systemem, którego rdzeń nosi nazwę Sevenfold Way, czyli 7-stopniowa droga. Jest to ścieżka inicjacyjna, która trwa całe dorosłe życie i której nie można przyspieszyć. Adept na wczesnych etapach studiuje teksty zakonu, medytuje, ćwiczy ciało i uczy się ceremonialnej magii. Na późniejszych etapach wymagania stają się bardziej radykalne. Jeśli adept chce awansować na wyższy poziom, musi przejść przez radykalną technikę psychologiczną, zwaną Inside Role, w której przez minimum 6 miesięcy musi wcielać się w rolę kogoś, kogo głęboko nienawidzi lub kim pogardza. I nie chodzi o to, żeby zapisał się na warsztaty aktorskie. W pismach ONA są podawane przykłady, co należy zrobić. Adept musi wstąpić do policji, dołączyć do kościoła albo stać się członkiem partii, z którą ideologicznie się nie zgadza. Są to jednak dość łagodne przykłady, bo w zaawansowanych tekstach możemy przeczytać o wcielaniu się w rolę przestępcy, terrorysty lub ekstremisty. Nie ma znaczenia, co wcześniej myślałeś o tych grupach. Głównym celem jest zniszczenie twojego kompasu moralnego, wyzbycie się jakichkolwiek wewnętrznych hamulców. Moralność jest więc postrzegana wewnątrz organizacji jako przeszkoda. Rytuał calling idealnie wpasowuje się w tę logikę. To nie jest zwykły mord dla rozrywki, to konkretne wymaganie na określonym poziomie inicjacji. Adept sam wyznacza człowieka, którego uznaje za zbędne bydło i po prostu go eliminuje. Amerykański żołnierz Ethan Meltzer w 2020 roku wybiera swoje ofiary w ramach rytuału calling. Informacje o uzbrojeniu, lokalizacjach i ruchach wojsk Meltzer przekazywał przez zaszyfrowane komunikatory członkom zakonu 9 kątów oraz neonazistom z grupy Rape Waffen Division. Wszystkie informacje docelowo miały trafić w ręce bojowników Al-Kaidy, którzy mieli dokonać rzezi. Na szczęście informatorzy zinfiltrowali czaty zakonu i przekazali wszystkie informacje FBI.
Dzięki temu cały oddział Meltzera przeżył, a zasadzka nigdy nie doszła do skutku. Ostatecznie w 2023 roku Ethan Meltzer zostaje skazany na 45 lat więzienia. Czerwiec 2021 roku Daniel Hussein wchodzi do parku Friant Country Park w Londynie, gdzie zabija dwie siostry, Nicole Smallman i Bibe Henry. Policja znajduje przy nim ręcznie napisany dokument podpisany krwią. To pakt z demonem, Lucifuge Rofocale. Treść dokumentu jest konkretna i wstrząsająca. Hussein zobowiązuje się, aby złożyć 6 ofiar w ciągu 6 miesięcy. W zamian demon ma zagwarantować mu wygraną w loterii. Scotland Yard dość szybko potwierdza, że Hussein jest powiązany z zakonem 9 kątów i skazuje go na dożywocie. Mężczyzna, uznawany za założyciela zakonu 9 kątów, David Mayatt, przez lata twierdził, że zakon to tak naprawdę filozofia, a nie instrukcja do działania, że Calling jest metaforą, że neksjony to struktury poetyckie, nie organizacyjne. Kiedy dziennikarze i badacze pytają Mayatta o zakon, on zaprzecza, jakoby był Antonem Longiem. Twierdzi, że zakon nie jest jego dziełem, że pisma organizacji to zwykła literatura, że Calling nawołuje do wewnętrznej przemiany, a nie do zabójstwa. Co ciekawe, mężczyzna przejdzie później na radykalny islam. Będzie pisał teksty wspierające dżihad. Następnie będzie próbował odcinać się od ekstremizmu, tworząc filozofię opartą na empatii, pokorze i doświadczaniu cierpienia. Tłumaczy Sofoklesa, pisze eseje o ludzkiej wrażliwości i robi to do dziś. Przyznaj, że to dość radykalna przemiana. Zakon 9 kątów również funkcjonuje do dziś. Jest organizacją, której praktycznie nie da się rozbić, ponieważ nie ma ani siedziby, ani zarządu, czy konta w banku. Order of the Nine Angles funkcjonuje w Darknecie, a do komunikacji korzysta z Telegrama. Ciężko oszacować, ilu konkretnie ma członków, ale służby spekulują, że na całym świecie może to być od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób skoncentrowanych w małych, niezależnych komórkach. Skopcy. W 1871 roku rosyjski sąd otworzył sprawę przeciwko kupiectwu z Sankt Petersburga. Kiedy prokuratorzy weszli do kamienic oskarżonych, znaleźli miliony rubli w gotówce, dowody na korupcję sięgającą urzędników państwowych oraz materiały dokumentujące handel dziećmi. Wszystkich, którzy zasiedli na ławie oskarżonych, łączyły dwie rzeczy. Wszyscy dobrowolnie oddali część swojego ciała. Mężczyźni, jądra i penisy, kobiety piersi, sutki i zewnętrzne narządy płciowe i wszyscy należeli do skopców. Kondraty Seliwanow pojawia się w rosyjskich dokumentach w drugiej połowie XVIII wieku jako chłop, który zaczyna głosić, że ciało jest więzieniem duszy, a pożądanie jest narzędziem szatana. Seliwanow ma na to rozwiązanie, które jest radykalne i nieodwracalne. Mężczyzna naucza, że tylko ten, kto wyzwoli się z pożądania, może zbliżyć się do Boga. To nie metafora. Czasami używano noża albo rozżarzonego żelaza, zależnie od tego, co akurat było pod ręką. Seliwanow nazywa to pieczęcią i twierdzi, że blizna po zabiegu to stygmaty, że rany nie są okaleczeniem, tylko znakiem, który Bóg rozpozna w czasie sądu ostatecznego. Pieczęć ma 2 poziomy. Mała pieczęć u mężczyzn to kastracja i usunięcie jąder. Wielka pieczęć to amputacja penisa. U kobiet mała pieczęć oznaczała usunięcie sutków. Wielka pieczęć sięga głębiej, w zależności od tego, jak dana wspólnota interpretowała pisma Seliwanowa. Teoretycznie nikt nie był do tego zmuszany, przynajmniej nie bezpośrednio, ale kiedy otacza cię wspólnota, która mówi ci, że ci, którzy przyjęli pieczęć, są wyżsi duchowo, że bez pieczęci utkniesz na niższym poziomie wtajemniczenia i że liderzy grupy, ci najbardziej szanowani, wszyscy już dawno przeszli przez ten zabieg, pojawia się presja, której nie każdy byłby w stanie się oprzeć. Wspólnoty skopców są nazywane statkami. Ta nazwa nie jest przypadkowa. Statek to coś zamkniętego, coś, co pływa oddzielnie od reszty świata, coś, co ma swojego kapitana i swoje prawa. Skopcy budują statki w całej Rosji. Mają je w Petersburgu, w Moskwie, na Syberii, w Mołdawii i na Kaukazie. Każdy statek funkcjonuje jak osobna jednostka gospodarcza, która nagle, niespodziewanie
zaczyna przynosić zyski. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do kastracji, bo zdecydowanie za mało o tym wam opowiedziałem. Kastracja wyklucza biologiczne potomstwo. To oczywiste. A brak potomstwa w XVIII-wiecznej i w XIX-wiecznej Rosji to jedna z niewielu dróg do akumulacji kapitału. Większość ludzi wydaje to, co zarabia na rodzinę. Skopcy w większości nie muszą się tym martwić. Mają wspólne budżety, wspólne firmy i wspólne cele gospodarcze. Na Syberii i w Jakucji w niektórych regionach zdobywają quasi-monopol na rolnictwo. W miastach prowadzą sklepy i sieci handlowe, zyskują reputację pracowitych i ekonomicznie skutecznych kupców. Nie wszystko jest jednak takie kolorowe, bo u Skopców pojawia się pewien problem demograficzny. Jeśli wszyscy członkowie przeszli przez zabieg, to skąd biorą się nowi adepci? Źródła i relacje mówią o dzieciach, które trafiały do wspólnoty przez krewnych, adopcję, biedę albo przez pracę. Na początku XX wieku Skopcy liczą około 100 000 wyznawców. To więcej niż wiele oficjalnych wyznań religijnych w ówczesnej Rosji. Nie jest to garść fanatyków siedzących w piwnicy. Skopcy są obecni w rosyjskim życiu publicznym. Prowadzą sklepy, zasiadają w sądach, funkcjonują jako wiarygodni kupcy i podatnicy. Modlą się w kościołach razem z prawosławnymi sąsiadami. Są niemal niewidoczni, ale wiedzą o sobie nawzajem. Jak więc władza zareagowała na tak silną organizację? Caryca Katarzyna II nie bawiła się w półśrodki. Pomysły Kondratija Seliwanowa zupełnie jej nie interesowały. Kazała zesłać go na Sybir. Ale Seliwanow wrócił. Paweł I sprowadził go z powrotem do Petersburga, a Aleksander I przez pewien czas pozwalał mu działać w spokoju. Ostatecznie w 1820 roku Seliwanow zostaje zamknięty w klasztorze w Suzdalu, gdzie umiera 12 lat później, rzekomo w wieku 112 lat, otoczony wyznawcami, którzy wierzyli, że jest jednocześnie Chrystusem i ocalałym z zamachu carem Piotrem III. Dla nich Seliwanow był kimś poza ludzkim pojmowaniem. Z biegiem lat sekta rosła w siłę, ukrywając się na widoku. Dopiero proces kupca Sołodownikowa z 1871 roku brutalnie obnażył sposób, w jaki działa. W aktach sądowych ujawniono, że milionowe majątki petersburskich kupców to tylko wierzchołek góry lodowej. Sąd odkrył wielopokoleniową sieć finansową i coś znacznie gorszego – cenniki. Skopcy nie tylko rekrutowali dorosłych. Kupowali dzieci od skrajnie biednych rodzin za kwoty, których zdesperowani ludzie po prostu nie potrafili odrzucić. Skopcy przetrwali carów, ale w 1917 roku władzę przejęli bolszewicy. Nowy system również nie tolerował Skopców, jednak z innych powodów. Dla komunistów nie byli heretykami. Byli niezależną organizacją z własnym, potężnym kapitałem. Brutalne procesy na przełomie lat 20. i 30. niemal całkowicie zniszczyły ich ruch. Wielu uważało, że to koniec Skopców. Ale oni nie wygaśli z dnia na dzień. Po II wojnie światowej rozproszone resztki wspólnoty wciąż ukrywały się w Tambowie i Orle, powoli rekrutując nowych ludzi. Nie było mowy już jednak o wielkich rytuałach, ani o milionowych majątkach. Ostatni potwierdzony ślad pochodzi z Petersburga z 1992 roku. Raport etnografów jest krótki i lakoniczny. Grupa kilkunastu starszych osób spotkali się, pomodlili, rozeszli w swoje strony. Po tej dacie Skopcy bezpowrotnie zniknęli z radaru. Kto wie, być może nauczeni doświadczeniem zeszli całkowicie do podziemia i nadal funkcjonują jako tajne stowarzyszenie, które wpływa na Rosję. Vril. Jasnowicka z Zagrzebia, Maria Orsik, miała kontaktować się telepatycznie z obcymi cywilizacjami i przekazywać nazistom plany napędów do latających spotków, które latały do tajnej bazy Niemców na Antarktydzie. Opisuje się, że Orsik uciekła tam w 1945 roku, gdzie nadal żyje. Cała historia powstała już po upadku III Rzeszy. Łączy się ją z towarzystwem Vril, którego korzenie sięgają 1871 roku. Wtedy Edward Bulwer-Lytton wydaje powieść The Coming Race, opowiadającą o cywilizacji zasilanej przez tajemniczą energię o nazwie Vril. W 1947 roku Willy Ley
popularyzator nauki, który uciekł z Niemiec przed nazistami, publikuje artykuł opisujący pseudonaukowe obsesje III Rzeszy. Przy okazji wspomina o małej berlińskiej grupce Wahrheitsgesellschaft, która była przekonana, że energia Vril z powieści Bulwer-Lyttona to prawdziwa energia. 13 lat później Pauwels i Berger wydają Poranek Magów, bestseller. I właśnie tam berlińska grupa, nazywana po polsku Zgromadzeniem Prawdy, przeradza się w potężne towarzystwo Vril, które miało ogromny wpływ na technologię w nazistowskich Niemczech. Oczywiście żaden dokument tego nie potwierdza, a historycy badający historię III Rzeszy nie znajdują w archiwach żadnego śladu po tej organizacji. Ale Poranek Magów sprzedaje się w setkach tysięcy egzemplarzy. Mit zaczyna żyć własnym życiem, a kolejne książki tylko go rozwijają, cytując siebie nawzajem jako źródła. A kiedy pojawia się internet, historia eksploduje i pojawia się Maria Orsig. Zdjęcia kobiety z długimi włosami zaczynają krążyć w środowiskach zainteresowanych nazistowskim okultyzmem i UFO. Jej biografia zaczyna być coraz bardziej rozbudowana. Według jednej wersji Orsig miała kontakty telepatyczne z obcymi cywilizacjami. Według innych przekazywała nazistom schematy latających dysków. W jeszcze bardziej fantastycznych wariantach spekuluje się, że w 1945 roku zniknęła razem ze swoją grupą, uciekając do bazy pod Antarktydą lub odlatując statkiem kosmicznym. Każda kolejna wersja jest bogatsza od poprzedniej. Ale gdy badacze próbują ustalić pochodzenie zdjęć przedstawiających tę kobietę, okazuje się, że najwcześniejsze tropy pochodzą z lat 90. Nie ma o niej żadnej wzmianki w gazetach czy aktach z lat 20. i 30. I o ile ciężko jest potwierdzić istnienie Marii Orsig i towarzystwa Vril, to mogę potwierdzić istnienie czegoś innego. Ahnenerbe. Pełna nazwa Forschung und Lehrgemein das Ahnenerbe, czyli Towarzystwo Badań i Nauczania Dziedzictwa Przodków, założone w 1935 roku przez Heinricha Himmlera jako instytucja badawcza SS. Ahnenerbe zatrudniało naukowców, finansowało wyprawy i prowadziło badania. To, czym się zajmowali, ciężko jednak nazwać nauką. Celem nie było odkrywanie prawdy. Celem było dostarczanie dowodów na z góry przyjęte tezy rasowe. Wysyłali ekspedycje do Tybetu, żeby szukać wśród himalańskich ludów aryjskich korzeni. Finansowali archeologię, która miała potwierdzić, że cywilizacja europejska pochodzi od nordyckiej praelity. Każde badanie zaczynało się od tezy, która przeważnie była potwierdzana, niezależnie od tego, co znaleziono w terenie. Co znamienite, Hitler uważał, że Ahnenerbe to całkowita strata czasu i nawet kpił z Himmlera. I o ile dotychczas mogłoby ci się wydawać, że organizacja była szkodliwa, ale nie jakoś wybitnie, to teraz raczej zmienisz zdanie, ponieważ najciemniejszy rozdział tej organizacji rozegra się w Dachau i w Natzweiler. Część personelu Ahnenerbe była zaangażowana w eksperymenty medyczne na więźniach obozów koncentracyjnych. Eksperymenty z hipotermią, z niedotlenieniem wysokościowym i z odwodnieniem. Nie była to działalność tajnego towarzystwa okultystycznego. Raczej był to projekt badawczy finansowany przez SS w ramach instytucji, która miała oficjalny statut i siedzibę. Wolfram Sievers, sekretarz generalny Ahnenerbe, został powieszony w sierpniu 1948 roku po procesie lekarzy w Norymberdze. Zanim zginął, próbował tłumaczyć swoje zbrodnie naukowym obowiązkiem. To jest prawdziwy nazistowski okultyzm. Nie ma ucieczek na Antarktydę, latających spotków i telepatycznych wiadomości z kosmosu. Prawdziwy okultyzm III Rzeszy miał pieczątkę SS, oficjalny budżet i teczki pełne raportów z autopsji. Zamiast szukać tajemniczej energii Vril, lekarze Ahnenerbe topili ludzi w lodowatej wodzie i zamykali w komorach, żeby z zegarkiem w ręku sprawdzać, kiedy wybuchną im płuca. Hermetyczny zakon Złotego Brzasku. Londyn, rok 1888. Kandydat porusza się ze sznurem owiniętym wokół pasa i z zawiązanymi oczami. Ktoś prowadzi go przez salę między dwiema kolumnami. Potem ktoś zdejmuje mu opaskę i z drugiego końca sali pada zdanie, którego nikt z zewnątrz nie może usłyszeć. Long hast to dwelt in darkness.
quit the night and seek the day. Tłumacząc na polski, długo błądziłeś w mroku, porzuć noc i szukaj brzasku. Zakon, o którym ci teraz opowiadam, przetrwa niecałe 20 lat. W tym czasie zdąży wciągnąć w swoje szeregi najsłynniejszego poetę Irlandii, najgroźniejszego okultystę Anglii i tajemniczą kobietę, która prawdopodobnie nigdy nie istniała. Londyn końca XIX wieku był dość specyficznym miejscem, gdzie okultyzm zderzał się z teorią ewolucji Darwina. Ci sami ludzie, którzy uczęszczali na wykłady, brali udział w seansach spirytystycznych. Rozprawiali o alchemii, jednocześnie pisząc recenzje w prasie naukowej. 12 lutego 1888 roku 3 wolnomularzy, William Westcott, Samuel Mathers i William Woodman, założyło hermetyczny zakon Złotego Brzasku. Założyciele twierdzili, że istnieje wiedza, do której większość ludzi nie ma dostępu. Nie dlatego, że jest ona niemożliwa do zdobycia, tylko dlatego, że nikt nie jest godny, aby mieć do niej dostęp. A zakon może to oczywiście zmienić, pod warunkiem, że kandydat na to zasłuży. Trzeba więc awansować, a żeby było to możliwe, należy zdawać egzaminy. Nie są to symboliczne rytuały, tylko rygorystyczne testy z astrologii, geomancji, tarota i magii enochiańskiej Johna Dee. I gdzieś nad tym wszystkim górują niewidzialni mistrzowie, zwani Secret Chiefs, których nikt nie widział, ale których autorytet przenika całą strukturę organizacji. Nie jest to więc klasyczna loża, gdzie wpłacasz składkę i po prostu jesteś witany z otwartymi ramionami. Na akceptację należy sobie zapracować. Stowarzyszenie było dość nowoczesne, jak na tamte czasy przynajmniej, ponieważ kobiety miały takie same prawa co mężczyźni. Awansowały na te same stopnie i składały te same przysięgi. Tymczasem masoneria trzymała kobiety za drzwiami. Dlatego do zakonu zaczęły dołączać kobiety. M.in. Moina Mathers, siostra filozofa Henry'ego Bergsona, która była siłą napędową wewnętrznych kręgów w zakonie, czy Maud Gonne, irlandzka działaczka i niespełniona miłość poety Williama Butlera Yeatsa, który również dołącza do zakonu w 1890 roku i przyjmuje imię Demon est Deus Inversus. Poeta powie później, że Złoty Brzask uratował jego wyobraźnię, dał mu do myślenia i sprawił, że mógł dalej tworzyć. W roku 1900 do zakonu dołącza Aleister Crowley, co później okaże się problemem. Ale zanim opowiem Ci o tym, przyjrzyjmy się, co trzyma tych ludzi w organizacji. Prawdopodobnie sam fakt elitarności i wtajemniczenia. Rytuał z zawiązanymi oczami powtarza się za każdym razem, na każdym kolejnym stopniu. Oczywiście w innej formie i z innymi symbolami. Fundamentem wszystkiego są cipher manuscripts, czyli manuskrypty szyfrowe. Jeden z założycieli, Westcott, twierdzi, że odkodował zapisany szyfrem plik tekstowy, na którego końcu znajduje się adres pewnej kobiety z Niemiec o imieniu Anna Sprengel. Westcott rzekomo korespondował z kobietą, która twierdziła, że jest rzekomym kontaktem z tajnym europejskim zakonem różokrzyżowców, który upoważniał Westcotta do założenia londyńskiej świątyni. Przyznaj, że brzmi to dość podejrzanie. Sami historycy wątpią, żeby Anna Sprengel w ogóle kiedykolwiek istniała, bo nikt jej nigdy nie spotkał. Później nagle korespondencja się urwie, zakon przestanie się na nią powoływać, ale i tak przez kolejną dekadę organizacja będzie opierała się na tym fundamencie. Aż do 1900 roku, kiedy zakon zaczyna pękać od środka. Mathers jest w Paryżu, a londyńscy adepci zakonu zaczynają coraz mniej ufać jego władzy. Konflikt przestaje być tylko sporem o ambicje. To jest walka o autorytet, rytuały, o dokumenty i o pytanie, kto ma prawo reprezentować Złoty Brzask. W tym samym roku poeta William Butler Yeats staje przy drzwiach świątyni przy Blight Road w Londynie i fizycznie blokuje do niej wejście Aleisterowi Crowleyowi, gdy ten przyjeżdża z Paryża wraz z dokumentami dotyczącymi swojej inicjacji, które otrzymał od Mathersa. Yeats tę konfrontację wygrywa, ale tak naprawdę jest to początek końca. Crowley był skrajnie konfliktowy, publicznie wynosił sekrety organizacji na zewnątrz i nawet jak na standardy tamtych czasów był wybitnie kontrowersyjny. I to nie wszystko, bo kiedy MacGregor Mathers przebywał w Paryżu, na swojej drodze spotkał parę, Franka i Edith Jacksonów, którzy przekonali go, że Edith to tak naprawdę Anna Sprengel. Ta sama kobieta, na której autorytecie zakon oparł całe swoje istnienie.
Z jakiegoś powodu Mothers postanawia jej uwierzyć, a Jacksonowie kradną z zakonu teksty opisujące tajne rytuały. Wracają do Londynu i zakładają własną sektę Order of the Theocratic Unity, której Frank Jackson będzie używał do wabienia kobiet. Później, w trakcie procesu o skrzywdzenie 16-letniej dziewczyny w 1901 roku, okaże się, że para wielokrotnie zmieniała swoje imiona i nazwiska. Robili to tak często, że nawet ciężko ustalić, jak naprawdę się nazywali. Zresztą, nie jest to najważniejsze. Podczas procesu na sali sądowej prawnicy musieli przedstawić skradzione materiały jako dowód. Dokumenty zawierające tajne rytuały Złotego Brzasku lądują przed sędzią. Jest to głośny proces. Prasa wszystko relacjonuje. Londyńczycy czytają o symbolach, formułach i przysięgach, które nigdy nie miały prawa opuścić ścian świątyni. To ogromny cios dla zakonu, który przez 13 lat działał jak hermetycznie zamknięty krąg wtajemniczenia. Do końca 1901 roku pierwotna struktura jest rozbita przez schizmy i kompromitacje. Mothers zostaje usunięty przez londyński zarząd. Crowley pójdzie własną drogę i stworzy telemę, a kolejni członkowie zaczną tworzyć mniejsze odłamy pod różnymi nazwami, które będą działały przez następne dekady. Ostatecznie więc hermetyczny zakon Złotego Brzasku rozpadł się, ale rytuały, symbole, stopnie i język stały się jednym z fundamentów zachodniej magii ceremonialnej. I choć ich pomysły były ekscentryczne, to przez 18 lat swojej działalności przynajmniej nikogo nie zabili. Ale tego samego nie mogę powiedzieć o następnym stowarzyszeniu, które na koncie ma tysiące ofiar. Ludzie Pantery. – 1928 rok. Wódz Bangombe z regionu Wamba w Kongu belgijskim wyznacza pierwszą ofiarę w grupie, którą właśnie przejął. Wybiera własną żonę. Nie dlatego, że musiał. Taka była logika tej organizacji. Ofiarowanie kogoś obcego jest łatwe. Ofiarowanie kogoś z własnej rodziny, żony lub dziecka było dowodem nadzwyczajnej lojalności, której wszyscy oczekiwali. W regionie Beni w ciągu 10 kolejnych miesięcy odnotowano ponad 30 ofiar śmiertelnych oraz wiele przypadków kanibalizmu. Ale zanim ktokolwiek odpowie za te zbrodnie, będzie musiało minąć kilka lat. Czym tak naprawdę była grupa nazywana Towarzystwem Lampartów? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się wstecz. Koniec XIX wieku. Kongo Wschodnie. Belgijscy administratorzy naciskają na lokalne wspólnoty ze wszystkich stron, podczas gdy zanzibarscy Arabowie prowadzą intensywny handel niewolnikami. Mniej więcej w tym czasie pojawia się grupa znana jako Anjoto lub Wicho Koho Ko. Badacze, w tym Vicky van Bokhaven, uważają, że organizacja powstała jako narzędzie oporu, odpowiedź na kolonialną presję. Grupa umożliwiała egzekwowanie własnych zasad bez konieczności odwoływania się do administracji, której nikt w sumie nie ufał. W Liberii powstała grupa, która operuje na tych samych zasadach, ale przyjmuje inną formę. Zaczynają być nazywani przez wszystkich Leopard Men, czyli ludzie lamparty, którzy organizują handel i budują ponadlokalną sieć ochrony. Ale skąd wzięła się ta nietypowa nazwa? Chodzi o sposób, w jaki zabijali swoje ofiary. Okazuje się, że członkowie tego tajnego stowarzyszenia nosili maski z materiału oraz pazury z metalu. Były to 3 lub 4 ostrza przytwierdzone do rękawic. Atakujący zakradał się na leśnym szlaku do swojej ofiary, zabijał ją nożem w kark lub maczetą, a następnie rozrywał jej ciało rękawicami, tak aby ślady przypominały żerowanie Lamparta. Był to więc swego rodzaju kamuflaż. Były to inne czasy, więc śledztwo się komplikowało, a w okolicznej wsi pojawiała się plotka, że coś grasuje w okolicy i morduje mieszkańców. Pojawiał się strach, który był najlepszym narzędziem kontroli. W jaki sposób ludzie dołączali do takiej grupy? W Liberii przykładowo mechanizm wejścia do Leopard Men był chyba najbardziej radykalny spośród wszystkich odłamów. Antropolog Jay Riddell, który badał te struktury w latach 60., opisuje go następująco. Najwyższą lojalność potencjalny adept udowadniał poprzez wyznaczenie ofiary z własnej rodziny. Często była to żona albo dziecko. Był to szantaż ostateczny.
ponieważ nie złożyłbyś zeznań przeciwko grupie, jeśli złożyłeś w ofierze własną rodzinę. Ten mechanizm był nazywany spłatą długu z ciała i gwarantował przeważnie wieczne milczenie. Wódz Bangombe, który w 1928 roku wyznaczył na ofiarę swoją żonę, był tego idealnym przykładem. Początkowo organizacja służyła tylko do obrony społeczności przed obcymi. Szybko jednak stała się narzędziem w rękach wodzów do walki o wpływy. Nasyłali swoich ludzi na osoby, które wiedziały za dużo lub na kupców podważających ich autorytet. Uderzali z ukrycia w tych, których usunięcie w biały dzień zniszczyłoby ich własną pozycję. Dość długo administracja kolonialna nazywała grupę morderczym kultem, który dla osoby z zewnątrz wyglądał jak sekta stosująca irracjonalną, fanatyczną przemoc. Tylko że proces w Wamba w 1933 roku obnażył prawdę. Zeznania wodza Mbako pokazały kolonizatorom, że nie walczą z lokalnym mitem, ale ze świetnie naoliwioną maszyną. Belgijskie raporty z tamtych lat są bezwzględne. Szacuje się, że tylko między 1919 rokiem a 1935 z rąk ludzi Lampartów zginęło około 1000 osób. Większość egzekucji była precyzyjnie zaplanowana. Dochodziło jednak do rytualnych okaleczeń i przypadków kanibalizmu. W odpowiedzi na te krwawe zbrodnie administracja kolonialna uderzyła z pełną siłą. Aresztowano setki podejrzanych, a na głównych placach wiosek i miast powieszono kilkudziesięciu członków sekty. Aż w końcu struktury Anioto całkowicie się załamały. W Afryce morderca przebierał się za zwierzę, a egzekucja była brutalna i krwawa. W Indiach natomiast śmierć przychodziła niespodziewanie. W niemal całkowitej ciszy ciało znikało bez śladu. Tagowie. Wystarczyła chusta z zaszytą w środku ciężką monetą, aby bez problemu pozbawić człowieka życia. Ofiara często nawet nie zdążyła wydać z siebie dźwięku. Później ciało trafiało do opuszczonej studni albo zostało zakopywane, a mordercy ruszali dalej w podróż. Tak przez XVII, XVIII i XIX wiek działały grupy znane jako Tagowie. A przynajmniej tak twierdził William Sleeman, brytyjski oficer kompanii wschodnioindyjskiej, który był odpowiedzialny za ich rozbicie. Ale do tego jeszcze wrócimy. Kim tak naprawdę byli ci zawodowi mordercy? Według opisu Sleemana Tagowie działali na szlakach handlowych od co najmniej XVII wieku. Nie byli przypadkowymi bandytami. Posiadali strukturę, język i doktrynę. Ich ofiarami padali podróżni, kupcy, pielgrzymi i kurierzy przemieszczający się przez subkontynent z pieniędzmi albo towarem. Tagowie przeważnie dołączali do nich na szlaku jako towarzysze podróży. Towarzyszyli im przez kilka dni, zdobywając zaufanie, a w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu wystarczył jeden sygnał. Jirni i ciało ofiary kończyło pod ziemią. Jirni było hasłem do ataku z Ramasi, czyli żargonu, którym grupy porozumiewały się przy ofierze bez jej wiedzy. Dla Sleemana był to dowód na istnienie starożytnego, spójnego, tajnego stowarzyszenia, a nie zwykłej grupy przestępczej. Sleeman uważał, że Tagowie czczą boginię śmierci Kali, a zabijanie było dla nich aktem rytualnym. Składali ofiarę swojemu bóstwu. Krew naruszała świętość obrzędu, dlatego wszystkie ofiary były duszone. Ciała wrzucano do opuszczonych studni, gdzie leżały tygodniami, miesiącami, a nawet latami i nikt nie wiedział, że jakiś podróżnik w ogóle zaginął. Zresztą, wyobraź sobie, jak musiały wyglądać szlaki handlowe w Indiach w tamtych czasach. Nikt zbytnio ich nie nadzorował, a same Indie to przecież ogromny kraj. Sleeman mija się z prawdą, jeśli chodzi o skalę ofiar. Według niego na przestrzeni 2 stuleci mogło zginąć nawet 1 milion ludzi. Współcześni historycy znacząco redukują tę liczbę i spekulują, że śmierć mogło ponieść od 50 do 100 tysięcy osób, co nadal jest liczbą, która robi wrażenie. Z zeznań informatorów możemy dowiedzieć się, że dla Tagów mord był wyuczoną techniką, powtarzalną, wykonywaną z pewnym chłodem. Choć i te zeznania również należy traktować z przymrużeniem oka. Na pewnym etapie William Henry Sleeman opublikował swoje raporty i świat w nie uwierzył. Uwierzył, bo ta historia była kompletna. Była bogini, był kult, tajny język i pokolenia morderców przekazujących narzędzie zbrodni, czyli chustę, swoim potomkom.
Brzmi to trochę jak scenariusz do filmu, ale ile jest w tym wszystkim prawdy? Historyk Kim Wagner z Queen Mary University of London przez lata analizował kolonialne archiwa i badał to, co dokładnie zebrał Schliemann. Przeglądał akta, czytał zeznania oraz protokoły z przesłuchań i zadał sobie pytanie: skąd wiemy, że ludzie, którzy zostali złapani, mówili w ogóle prawdę? Schliemann, będąc w Indiach, zbudował system o nazwie Approver. Złapany bandyta mógł uniknąć szubienicy pod jednym warunkiem. Musiał zeznawać, musiał wskazać kolejnych ludzi, opisywać rytuały, wtajemniczenia, hierarchię bogów. Im bogatsze były jego zeznania, tym lepszą otrzymywał umowę. Jedno z najmocniejszych zeznań pochodzi od Gulama Husajna. Najpierw mówił niewiele. Potem, kiedy w sądzie pokłócił się z oskarżonymi, zaczął dokładać kolejne mordy. 14, potem jeszcze więcej. W końcu jego historia urosła do 95 zabójstw, przy których miał być obecny. Opisywał duszenie podróżnych, ciała, noże, ludzi zabijanych o świcie. I właśnie tutaj zaczyna być widoczny pewien problem. Im dłużej mówił, tym bardziej krwawa robiła się jego opowieść. A to idealnie pasowało do tego, co kolonialny sąd chciał usłyszeć. Wagner pisze wprost: system Approver to była maszyna do produkcji narracji, nie do odkrywania prawdy. Oficerowie prowadzący przesłuchania słyszeli to, co tak naprawdę chcieli usłyszeć. Religioznawczyni Cynthia Humes dodaje jeszcze jeden szczegół, który sprawia, że narracja Schliemanna zaczyna się już całkowicie sypać. Znaczna część aresztowanych to byli muzułmanie, nie wyznawcy Kali. Muzułmanie mordujący w imię hinduskiej bogini śmierci to jest mocna sprzeczność, której Schliemann z jakiegoś powodu nigdy nie raczył wyjaśnić. Po prostu to pominął. Badacze stwierdzają wprost, że była to sztucznie wywołana panika. Indie faktycznie miały problem, na drogach grasowali byli żołnierze, których brytyjska kompania wschodnioindyjska pozbawiła środków do życia. Była to więc zwykła przestępczość zrodzona z biedy. Tylko że walka z gangami nie była wystarczającym pretekstem do masowych aresztowań, wyroków bez procesu i zsyłek całych rodzin. Do takich działań Brytyjczycy potrzebowali mrocznego kultu bogini Kali, który idealnie odpowiadał na wszystkie niewygodne pytania. To nie znaczy oczywiście, że nikt na szlakach nie ginął. Ginęły tysiące ludzi. Chusta z zaszytą bonetą, hasło Żirni, żargon Ramasi, którym posługiwały się grupy na drogach, nie były jedynie wymysłem Schliemanna. Co interesujące, na podstawie tej historii do angielszczyzny weszło słowo thug. Najpierw określano nim indyjskich rabusiów i zabójców. Później zaczęło funkcjonować jako ogólne słowo na brutalnego przestępcę. W latach 1826-1841 Schliemann aresztował około 6700 osób pod zarzutem przynależności do tajnej sekty rytualnych morderców czczących boginię Kali. Skuteczność wyroków to niemal 98,9%. Łącznie skazano 3869 osób. Dzięki za subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie. Szczególne podziękowania dla wszystkich wspierających. Wielkie dzięki. Jeśli dotrwałeś do końca, to prawdopodobnie spodobał Ci się ten film. Dlatego zachęcam Cię do obejrzenia materiałów, które wyświetlają się po prawej stronie. Dzięki.